Okej, cześć Wam wszystkim! Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałyśmy nagrać dla Was drugą część naszej relacji z koncertu BTS w Londynie. W filmie już skupimy się na tym, co działo się już na samym koncercie. A więc zaczynajmy! Pierwszy film skończyłyśmy na tym, jak zostałyśmy wpuszczone pod scenę. Było to o godzinie 5. My zostałyśmy wpuszczone zaraz po pierwszej setce. Ustałyśmy lekko po lewej stronie przy drugiej scenie. Scena wyglądała tak, że była jedna główna scena, która była połączona mostkiem z drugą mniejszą sceną, a po dwóch stronach mostku były sekcje dla VIP-ów. Były przed nami dwa rzędy osób. Tak, odnośnie tego, jaki miałyśmy widok tak naprawdę. Więc większość choreografii i tych głównych występów odbywały się one na tej dużej scenie. My akurat nie widziałyśmy zbyt wiele tego, co tam się działo, patrzyłyśmy na telebimy. Za to, kiedy chłopaki występowali na drugiej scenie, naprawdę widziałyśmy z ich bliska, miałyśmy świetny widok, więc z tego byliśmy bardzo zadowolone. Że tak powiem, to były Hunger Games, żeby utrzymać te miejsca, tak? Może w ogóle chciałam na początku powiedzieć, że miejsca, w których byłyśmy, były na tyle pechowe, że było jakby takie podwyższenie, był taki schodek do góry i ja ciągle albo z tego schodka spadałam, albo na nim byłam. Kolejna sprawa to to, że jak już koncert się rozpoczął, wszyscy zaczęli napierać na siebie, pchać się do przodu i to po prostu, może powiedzmy sobie od razu, słyszałyśmy, że na koncertach BTS mogą się dziać różne rzeczy. Jeśli ma się miejsca stojące, może być naprawdę ciężko, ale chyba nie do końca w to dowierzałyśmy, ale przekonałyśmy się na własnej skórze, jak to naprawdę wygląda i byłyśmy w szoku. W sumie na samym początku, jak koncert się rozpoczął, dziewczyna, która była za mną, nagle znalazła się przede mną i zaczęła mnie rozpychać i przepychać do tyłu. Ludzie ciągnęli za włosy, robili wszystko po prostu, żeby znaleźć się z tyłu. I osoby po prostu mdlały i przed koncertem już sporo ludzi tak naprawdę wyniesiono. Co 15 minut ktoś był wynoszony koło nas, tak? I było strasznie duszno. To, co było fajne, to to, że ochrona co chwilę podawała nam kubeczki z wodą. Przed trasą koncertową Love Yourself wyszła najnowsza wersja lightsticków i teraz lightsticki można było połączyć z Bluetooth, podpiąć się pod concert mode i w zależności od piosenek one zmieniały kolory, więc wyglądało to naprawdę magicznie.
W zależności od tego, jaki występ był, jak wyglądała scena, tak właśnie zmieniały kolory Army Bombs. Na samiutkim początku koncertu nasza Army Bomb stoczyła się, spadła na ziemię i już przez cały koncert na tej podłodze tam właśnie została, nie udało nam się jej znaleźć. Nie było takiej możliwości. No w tym ścisku nie dało się ruszyć nawet o kilka centymetrów. Na szczęście po koncercie Army Bomb się znalazła. Przede mną były 2 rzędy ludzi i ja chciałam kulturalnie, ładnie sobie nagrywać, co tam się działo na koncercie. I przede mną była właśnie dziewczyna z Army Bomb, która bardzo energicznie ją machała. I kiedy ja sobie tutaj tak ładnie nagrywałam u góry, to ona z całej siły we mnie puch. I to tyle razy i celowo. Niestety Londyn był trochę takim niefortunnym, nieszczęśliwym miejscem dla chłopaków. Mam tutaj na myśli przede wszystkim kontuzję, czyli wypadek, który przytrafił się Jungkookowi tuż przed pierwszym koncertem. JK had a slight injury before the show. Zranił sobie stopę i no niestety nie mógł występować. Trasa koncertowa wygląda tak, że Jungkook siedział na stołku. To teraz opowiemy o tym, które występy tak naprawdę najbardziej nam się podobały i czym to było spowodowane. I powiem, że to będzie nasza bardzo subiektywna opinia, bo się w ogóle też tego nie spodziewałyśmy i myślę, że co na tym zaważyło, to głównie to, że no miejsca, w których byłyśmy, bo te występy, które były z daleka od nas, no siłą rzeczy mniej nam się podobały z tej drugiej sceny, bo naprawdę bardzo słabą miałyśmy widoczność. A drugi czynnik, który był bardzo ważny, to też to, które występy znałyśmy na pamięć, bo widziałyśmy już wielokrotnie różnych fancamów, zwłaszcza z występów z Ameryki. I tak, więc solówką, która najbardziej nam się spodobało, był występ Hosoka, czego w ogóle byśmy się nie spodziewały. A było to spowodowane tym, właśnie jak mówiłyśmy, nie widziałyśmy żadnego fancamu z tego występu. Piosenkę tak średnio sobie przesłuchałyśmy, a do tego jednak energia J-Hope'a na żywo na scenie. On był po prostu fenomenalny, ta energia, z którą tańczył, jego interakcje z fanami, to jak podchodził do nas i polewał nas wodą. W ogóle też to bardzo blisko nas podchodził. Jeden z występów, których ja najbardziej czekałam, było oczywiście solówka Sugi. Minyoongi jest moim biasem i dlatego bardzo oczekiwałam tego występu, no ale naprawdę bardzo słabo wszystko widziałam, a na domiar złego jeszcze te oświetlenie, które tam było, jeszcze tak oślepiało po oczach i to też sprawiało, że jeszcze mniej widziałam. Piosenkę tą uwielbiam, tak samo cały występ.
piosenek, która najbardziej nam się podobała, było właśnie Tear. Bardziej spowodowane było tym, że naprawdę chłopacy podchodzili bardzo, bardzo, bardzo blisko nas i dlatego ten występ zrobił na nas takie piorunujące wrażenie. Do tego to, jak Yoongi był blisko nas. Był taki moment, że po prostu odłożyłam ten telefon i po prostu oh my god. Tak wygląda mi Yoongi z bliska, jak mam ten telefon i 별빛이 내린다. Oprócz tego no było sporo takich piosenek, które po prostu no bardzo nam się podobały.
było na końcu, jak koncertu, jak chłopacy nawiązywali do Londynu. Było to bardzo zabawne i wszystkim się bardzo podobało. W ogóle chyba Jin był najzabawniejszy. Zaczęło się od tego, że przyszedł w okularach i powiedział, że jest Kingsmanem, a jeszcze potem obiecał, że za rok wróci jako Harry Potter, już pewnie w innych okularach. I to było mega zabawne. 제가 어때요 여러분 좀 킹스맨 같나요? Do I look like Kingsman, guys? 월드와이드 댄스! 월드와이드 댄스, 월드와이드 킹스맨! 해리포터를 따라해볼까? Then, for next year, I want to be pretended as a Harry Potter. I really love London. I saw London in movies all my life. Now I am here and the streets are beautiful. And it was so lovely. You're so lovely, I'm so lovely, we're so lovely. You're singing, you're dancing, your love. It was the best ever. Piosenka Love Myself była naprawdę wzruszająca i to już był taki moment, że wszyscy wiedzieli, że to już jest ostatnia piosenka i wszystkim już się zaczęło robić smutno i to chyba był jeden z takich momentów, który też mnie tak już bardziej zaczął wzruszać. Once again, thank you for this beautiful night. 1, 2, 1. Big top floor in there, we see you. Dziękujemy Wam bardzo za to, że obejrzeliście ten film i jeżeli Wam się podobało, prosimy o łapki w górę i również prosimy o subskrypcję. Odnośnie tego kanału to planujemy wstawić kilka filmów z naszego pobytu w Korei oraz chcemy wstawiać również filmy powiązane z naszym życiem w Londynie, więc też na pewno będzie dużo o Londynie. No i oczywiście pojawią się zapewne jeszcze jakieś filmy o BTS, znając nas. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Cześć! Pa!